Często zrobienie niezwijającego się brzegu dzianiny bez ściągacza jest niemożliwe, dlatego dzisiaj chciałabym pokazać jeden z moich sposobów na nierolujący i nierozciągający się brzeg dzianiny. Mam na imię Joanna i zapraszam na kanał Maszyna Dziewiarska krok po kroku. Dzisiejsza metoda jest równie prosta i efektowna jak wcześniejsza, którą pokazałam w innym filmiku. Polega na czterokrotnym nabraniu oczek metodą szydełkową L i przerobieniu 2 rzędów pomiędzy nimi, z wyjątkiem pierwszego nabrania oczek, po którym przerabiam tylko 1 rząd. Zaczynam od ustawienia wózka po prawej stronie i wysunięcia do przodu wymaganej liczby igieł. I zaczynam pierwsze nabieranie oczek metodą szydełkową L. Po nabraniu oczek włóczkę nawlekam na wózek, nabrane oczka przesuwam do tyłu i przerabiam 1 rząd. Otwieram wózek, aby przesunąć go na prawą stronę bez przerabiania rzędu, a igły wysuwam do przodu, aby nieprzerobiona włóczka pozostała na ich wierzchu. Po przejściu wózka igły ponownie wysuwam do przodu, wyjmuję włóczkę z podajnika włóczki i zamykam wózek. Przesuwam przerobione oczka do przodu, aby pomiędzy robótką a płytą maszyny ponownie nabrać oczka. W metodzie tej za każdym razem oczka nabieram tym samym sposobem, tak aby po zakończeniu na igłach widoczny był łańcuszek. Po nabraniu oczek włóczkę nawlekam na wózek, zamykam i zwiększam wielkość oczek o około 2 numery, aby maszyna mogła przerobić 3 nitki włóczki. Następnie wszystkie oczka na igłach przesuwam do tyłu i przerabiam 2 rzędy. Powtarzam wszystkie czynności jeszcze 2 razy, tak aby w sumie nabrać oczka 4 razy. Aby brzeg dzianiny nie przeszkadzał w nabieraniu nowych oczek, dobrze jest zawiesić na niej ciężarki na czas ich nabierania. W metodzie tej zawsze następują po sobie 3 te same czynności: nabieranie oczek, przerobienie rzędów i przesunięcie wózka bez przerabiania oczek. W mojej próbce wszystkie te czynności powtórzyłam 4 razy, ale ilość powtórzeń jest dowolna i zależy od wysokości plisy, jaką chcemy uzyskać. Pod koniec filmiku pokażę zdjęcia 2 podobnych próbek z różną ilością rzędów pomiędzy kolejnym nabieraniem oczek, opierając się na przedstawionym sposobie. Mam nadzieję, że przyda się przedstawiona metoda w Twoich kolejnych projektach. Proszę zadawać pytania albo napisać, jak wyszedł brzeg po jej zastosowaniu. Zapraszam też do subskrypcji na kanale Maszyna Dziewiarska krok po kroku.